Od kilku lat pracujemy z organizacjami, tworząc system wsparcia psychologicznego w organizacjach i to, co ja widzę, co jest problemem w wielu organizacjach, jest to, że te role osób, które zajmują się wsparciem psychologicznym, czy w jakikolwiek sposób promują systemy wsparcia, nie są w organizacjach wystarczająco umocowane. Czasami te osoby są po prostu nieprzygotowane do tego, żeby takie projekty robić, albo mają niską pozycję w organizacji, pracują z pozycji jakichś networków, które po prostu nie mają takiej siły perswazji, żeby przekonać menadżerów czy zarządy do tego, żeby więcej inwestować w zdrowie psychiczne w organizacji. Więc wydaje mi się, że jeżeli organizacje podejmują się tworzenia roli mental health leadera, pokazują swoim pracownikom, ale też na zewnątrz, że temat zdrowia psychicznego jest dla tych organizacji ważny. Taki lider zdrowia psychicznego ma bardzo dużą robotę do zrobienia, dlatego że to jest potężna zmiana w kulturze. Czasami trzeba walczyć z różnymi ukrytymi albo jawnymi przekonaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Trzeba zmienić podejście do chorób psychicznych, odtabuizować je, więc to nie jest praca dla kogoś, kto ad hocowo przygotowuje jakieś ciekawe webinary czy szkolenia dla pracowników czy dla menadżerów. To powinna być poważnie umocowana rola w organizacji. To będzie osoba, która jest odpowiedzialna za zmianę kultury, za przekonywanie różnych interesariuszy w organizacji. Musi mieć bardzo dużą wiedzę dotyczącą też zagrożeń wynikających z wdrażania tych projektów. Musi być bardzo komunikatywna, mieć umiejętności perswazji, bo to jest dosyć wrażliwy temat w organizacjach. Więc jakby wskazanie konkretnej osoby, która ma się tym w organizacji zajmować, rozwój jej kompetencji będzie sprzyjał temu, że popełnimy po prostu mniej błędów przy wprowadzaniu tego typu zmian. Jeżeli chodzi o kompetencje mental health lidera, to ja to widzę w taki sposób, ponieważ to jest osoba, która moim zdaniem powinna być odpowiedzialna za strategię, to powinna również wiedzieć, jakie są w ogóle cele, dlaczego organizacja powinna dbać o zdrowie psychiczne pracowników. Czyli taka wiedza na granicy zdrowia psychicznego i zarządzania pracownikami, zaangażowania emocjonalnego, w jaki sposób zdrowie psychiczne wpływa na efektywność pracowników, to są rzeczy, o których mental health leader powinien wiedzieć. Powinien znać rynek, czyli takie informacje, kto jest wiarygodnym dostawcą, dlaczego my chcemy szkolić z tego tematu, a nie z innego, żeby nie wyrządzić najprostszym językiem mówiąc ludziom szkody, zamawiając usługi u niewiarygodnych dostawców. Ale mental health leader też ma być osobą, która będzie odpowiedzialna za promowanie empatii, za tolerancję, za inkluzywny język, więc też kompetencje w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia emocjonalnego powinny być u mental health liderów rozwijane. Ale jak sobie o tym wszystkim myślę, to też, ponieważ to jest duża zmiana dla organizacji i jest za tym duża odpowiedzialność, no bo jednak mówimy o zdrowiu psychicznym pracowników, to mental health leader powinien też wiedzieć, gdzie są jego granice, za co może być odpowiedzialny, a co już w jego zakresie odpowiedzialności nie jest. Co należy zdelegować do zewnętrznych podmiotów, do specjalistów, do psychologów, do psychoterapeutów, do interwentów. Myślę sobie też, że to powinna być bardzo cierpliwa osoba, bo w organizacjach, w których już oddolnie pracownicy mają takie potrzeby i je zgłaszają, gdzie zarząd i menedżerowie sobie zdają sprawę z tych potrzeb, może tam nie będzie zbyt dużo do zrobienia, ale wiele organizacji jest w takiej sytuacji, że dopiero zaczynają te procesy i to jest duża zmiana i mental health leader nie może się czuć ratownikiem i zbawicielem świata, czyli musi mieć też dużo cierpliwości. I taka skromność w patrzeniu na swoje kompetencje, że ja coś umiem, wiem jak coś zrobić, wiem jakie procedury wdrożyć, ale w którymś momencie muszę podjąć decyzję, żeby zdelegować zadania na kogoś, kto jest lepszym ekspertem. Też myślę, że ważnym zasobem, nie mogę powiedzieć, że to jest kompetencja, ale ważnym zasobem jest to, żeby mental health leader nie był pozostawiony sam sobie, żeby było więcej osób przygotowanych w organizacji do wspierania pracowników, żeby miał swój network, swoje wsparcie psychologiczne również. Myślę sobie, że dobrze by było, żeby wszystkie organizacje miały osobę, która będzie dedykowana do wdrażania projektów związanych ze zdrowiem psychicznym pracowników. Ale z doświadczenia wiem, że inicjatywa, żeby wdrażać takie programy, bardzo często jest oddolna. To pracownicy zgłaszają problemy, albo ktoś w kadrach, HR biznes partnerzy borykają się z różnymi problemami, albo menedżerowie. Bardzo rzadko w naszym 7-letnim już doświadczeniu sytuacja wyglądała tak, że to od
odgórnie top management podjął decyzję o tym, że musimy wdrożyć system wsparcia i pomyślało o tym, kto się tym najlepiej zajmie. To się po prostu nie zdarza. Więc tak naprawdę inicjatywa w organizacjach należy do pracowników. Ktoś się zgłasza, kto jest chętny do zajęcia się tym problemem czy tymi kwestiami. Bardzo często są to osoby, które albo już są w pozycji doradczej, bo mają zaufanie i ludzie do nich przychodzą, albo ktoś był w swoim kryzysie i myśli sobie, że może być więcej osób takich jak ja. Więc to są dobre osoby do tego, żeby zainicjować w ogóle taki ruch w organizacji. Natomiast nie zrobimy dobrego systemu wsparcia i nie wdrożymy roli mental health lidera, jeżeli nie będą do tego przekonani menedżerowie i top management. Więc tak naprawdę mental health leader będzie też przygotowywany do tego, jak komunikować problemy, jakim językiem przekonywać menadżerów i zarząd do tego, żeby uznać, że zdrowie psychiczne pracowników jest ważne i że organizacja też będzie z tego czerpała różne korzyści. Natomiast tak jak powiedziałam, zazwyczaj to jest tak, że ktoś spontanicznie zaczyna wspierać pracowników, a potem sobie myśli, że dobrze by było zrobić z tego jakiś usystematyzowany system i musi mieć narzędzia do tego, jak przekonywać menadżerów i zarząd. No a potem znajduje się budżet i zadziewa się w organizacjach więcej. Z mojego doświadczenia jest tak, że jak już zaczynamy pracować z zarządami, czyli jeżeli ktoś przeszkolony będzie chciał rozmawiać z zarządem, to dostaje bardzo dużą pulę wiedzy, dane z raportów, jak to wygląda w innych organizacjach, co organizacja straci, jak nie wdroży takiej roli. I z tymi argumentami może promować jakiś bardziej rozbudowany system w organizacji. Bardzo często to się kończy tym, że znajduje się ktoś w top managemencie albo wśród menadżerów, kto przechodził przez swój kryzys, kto przechodził przez depresję, albo był w żałobie i był zaniedbany przez organizację, albo nie miał poczucia, że jest przestrzeń na mówienie o tych problemach i czuje jakiś żal i czuje, że to by było fajne, żeby jednak od ludźmi w ten sposób się zaopiekować. I taka osoba też staje się ambasadorem zmiany. Więc myślę sobie, że to działa troszkę w dwie strony, ale w którymś momencie trzeba zaangażować menedżerów na wyższym poziomie, żeby oni mieli takie poczucie, bym powiedziała, w trzewiach, że to jest ważne, żeby się też umieli odwoływać do swoich doświadczeń.